Dzisiaj kolejny odcinek z prezentacją monitora AOC. Cześć, dzisiaj chciałem Wam przedstawić monitor firmy AOC CU34P2A w formacie 21:9, rozdzielczość 3440 na 1140. Tak. Jak chodzi o sRGB 120, resztę parametrów macie w linku. Możecie sobie zobaczyć, spojrzeć, przeanalizować. Najważniejsze dla siebie wybrać. Tu nie chcę sobie tym przedłużać odcinka, bo tutaj chcę się czym innym zająć. Zanim przejdziemy do sedna, chciałem Wam wspomnieć tylko, że na tym monitorze aplikacja G-Menu działa bez problemu. Wszystkie opcje możemy ustawiać, feature'y, które ten monitor oferuje, jest kompatybilna w 100%. Więc te przyciski, że tutaj ręcznie ustawiamy, to co wspominałem w poprzednim monitorze, że ciut to za krótko się dla mnie wyświetla. Często było tak, że znikało, zanim się zdążyłem zastanowić, żeby coś pozmieniać. Tutaj nie będę dokładnie się zgłębiał z tą aplikacją, bo ona jest prosta. Tu możemy ustawić wszystkie rozdzielczości, głośności, wszystkie tryby, które zapewnia ten monitor. Może będzie okazja przy kolejnym gdzieś monitorze o tym wspomnieć dokładniej, jak sam się z tą aplikacją tak super zapoznam. Więc teraz przechodzimy do sedna. Pokażę Wam, dlaczego ten monitor ma moim zdaniem sens, zakup takiego monitora, i pokażę kilka fajnych trików, które mogą umilić pracę i korzystanie z takiego monitora. Ja wiem, wielu osób sądzi, że po co taki monitor kupować, jak i tak będzie mieli pasy po bokach. Nie wszędzie, nie zawsze. To się zmienia już, jak chodzi o gry. I właśnie jak chodzi o gry, przygotowałem dla Was listę kompatybilności z tytułami pod spodem. W opisie są wyłuszczone. I co jest ciekawe, osobiście te wszystkie gry dla Was przetestowałem. Wszystkich oczywiście nie dałem rady przetestować, które mogą Was skłonić między innymi, żeby zakupić tego typu monitor. Więc przechodzimy do sedna, już do praktyki. Pokażę Wam, omówię już na żywym organizmie, czyli po prostu zaczniemy działać sobie z tym monitorem. Teraz Wam powiem, dlaczego uważam, że ten monitor ma sens, taki monitor. Na przykład zacznijmy sobie od pracy. Premiere Pro. Zobaczcie, ile tu mamy miejsca. Mogę sobie jeszcze tutaj ściaśnić. O, tu ściaśnić. Tu tak zrobić. I zobaczcie, jaki ten timeline mamy duży, elegancki. Druga sprawa. Podgląd. Przy tym monitorze możemy sobie ustawić Full HD podgląd. Mniej więcej to jest taka rozdzielczość, tutaj wielkość, nie ma z tym problemu. Co jeszcze? Zobaczcie, tutaj mamy całe te wszystkie, do przeglądania, nie ma z tym problemu, elegancko. Tu mamy porozsuwane, żeby mieć też wygodnie korzystać, nie ma z tym problemu. Drugą sprawą, na przykład sobie zobaczmy tutaj Photoshopa. Elegancko, duża przestrzeń, elegancko to wszystko widać. Możemy sobie bardziej tutaj wszystko porozszerzać, te narzędzia, nie ma z tym problemu. Dostosować, momencik. Ale to już nie o to. Dobra, jak mamy na przykład tego Photoshopa. Tutaj Windows nam dostarcza taką opcję, zaraz Wam pokażę. Sekundkę. Dobra, to zrobimy sobie inaczej teraz. Wejdziemy sobie w pliki, otworzymy sobie i możemy dzielić tu ekran. Zobaczcie sobie na różne kombinacje. Moją ulubioną w tej sytuacji, na przykład do pracy, to jest w ten sposób. Wrzucamy tutaj sobie Photoshopa. Mamy przestrzeń do pracy idealną i mamy dostęp do wszystkich plików, które możemy sobie przyciągać. Wziąć po prostu i na przykład takie zdjęcie sobie przeciągnąć. Które się tu pod spodem znalazło. Nie ma z tym żadnego problemu.
Więc tutaj elegancko wszystkie te zakładki widoczne, nie ma z tym problemu. O, planszę. I na przykład jak sobie mamy tu całą planszę w rozdzielczości takiej Full HD rzeczywistej wielkości. Więc nie ma z tym problemu. Dobrze, to są takie już rzeczy. A teraz jeszcze wam pokażę jedną rzecz. Jak sobie weźmiemy przeglądarkę internetową, akurat miałem tak, bo miałem dwie otwarte ekrany, i zobaczcie teraz, ile tu mamy przestrzeni u góry. Możemy mieć kilkanaście tych zakładek różnych pootwieranych. Zobaczcie, możemy mieć kilka i ładnie, elegancko wszystko widzimy. Nie ma z tym problemu. Czytelnie wszystko jest. Tylko oczywiście strony się pokazują w ten sposób. O, tutaj mamy przestrzeń wolną. Oczywiście możemy sobie ten tekst powiększać, skalować. Nie ma z tym problemu. Ale 100% to jest tyle. Przeglądać. Ale tak jak mówię, możemy sobie powiększyć i mamy czytelny, elegancki ekran. Nie ma z tym problemu. Dobra. Tutaj właśnie i teraz tak się pobawimy jeszcze tutaj tymi układami. Zobaczcie sobie. Możemy zrobić coś sobie takiego. Na przykład tu wrzucić to, tu Audiotuna, tu Spotify'a i mamy 4 ekrany zapełnione. Ogranicza nas tylko wyobraźnia. Możemy sobie oczywiście na potrzeby naszego na przykład live'a ustawić 16:9 wyświetlany obraz na tym monitorze i normalnie też streamować w 2K 1040p. Normalnie nie ma z tym problemu, czy na Twitchu, czy na YouTubie. Więc o, proszę, to tak wygląda. I na przykład nawet jak mamy jeden ekran, to możemy zrobić sobie taki patent, że robimy coś takiego. Dajemy chociażby sobie Photoshopa, tylko się jakoś tak się nie ustawił. Zmieniamy sobie na coś takiego. Mamy tu przeglądarkę internetową otwartą. I w ten sposób możemy ją sobie też dostosować odpowiednio i robić sobie po prostu live'a. Tak samo grę na przykład. Możemy uruchomić w oknie, żeby ona była i przechwytywać okno. Nastawiamy sobie rozdzielczość 1440p, na przykład sobie ustawiamy 16:9 w formacie. Tu mamy wolne miejsce z boku, wtedy dajemy sobie tutaj OBS-a, dajemy sobie na przykład, nie wiem, dodatkową jakąś aplikację i też możemy robić streama. Więc zależy to tylko od naszej kreatywności. Jeszcze sobie coś tutaj jest ważne, sobie wpiszę 21:9 i sobie jakiś film wyświetlimy, zobaczymy jak to będzie szło. O, i zobaczcie sobie. Nie ma z tym problemu. Już są filmy, które są w takim formacie robione. Nie ma z tym problemu. Więc proszę bardzo, elegancko można trafić. Co jest istotne, już niektóre filmy na Netflixie też są w tym formacie. Już można, jeden z nowszych już można w ten sposób też się wyświetlają. Niektóre mają po bokach pasy. Niestety tak jest, bo taki film musi być po prostu przygotowany wcześniej, nagrany z myślą o tego typu formacie, że on po prostu jest szerszy z kadrem nagrany, i wtedy może automatycznie na Netflixie się wyświetlać w 16:9 w różnych formatach, ale on musi być po prostu przygotowany w ten sposób, bo tutaj nic nie dorobimy, nic nie oszukamy, więc niestety on musi być już tak. Nie wiem, że się powtarzam, ale zobaczcie jak to wszystko elegancko działa, nie ma z tym problemu. Tutaj chciałem wam pokazać tylko, że jest dużo naprawdę możliwości. Na przykład możecie zobaczyć sobie, jeszcze wam pokażę jeszcze jak to wygląda przy pakiecie biurowym. Zobaczcie ile jest miejsca tutaj. Ten tekst można sobie na przykład powiększyć, więcej zrobić, inaczej dać rzut. Na przykład możemy sobie zrobić coś takiego, że dać po boku. Tu dajemy sobie na przykład, nie wiem, tak jak ja sobie robiłem, dawałem w ten sposób i tutaj szukałem gier i opisywałem, coś przygotowywałem się, więc nie ma z tym problemu.
I zobaczcie, nawet od gier tutaj, Xbox Launcher, jak się ładnie wyświetla. Wszystko ładnie się już formatuje, nie ma z tym problemu. To przechodzimy do podsumowania. Przedstawiłem wam możliwości tak po ludzku, prostym językiem. Kilka rozkmin, jak można go wykorzystać. Na tej podstawie sobie decydujecie, czy taki monitor jest dla was i po swojemu sobie tam poustawiacie co i jak. Naprawdę nawet da się streamować z takiego monitora. Tak, bo nastawiamy sobie normalnie rozdzielczość gry. Dajemy to najwyżej w oknie sobie, z boku, obok dajemy sobie OBS-a i da się streamować, robić live'y. Jak mamy drugi monitor, to po prostu ustawiamy sobie rozdzielczość gry. Tak, i ją przechwytujemy po prostu. Czy ekran wtedy przechwytujemy i po prostu sobie rozciągamy, żeby nie było tych czarnych pasów powoli. Wtedy mamy 16:9 normalnie streama. Jest dużo możliwości, zależy to od waszej kreatywności. Oczywiście ten monitor, to jest monitor taki z matrycą VA, bardzo fajna czerń, super matryca. Tylko ostatnio jest taka tendencja, żeby było sRGB 120%, bo to fajnie, soczyście wyglądają kolory, elegancko. Ja to rozumiem. Ale jak ktoś chce pracować tak naprawdę, myśli o takim podejściu profesjonalnym, półprofesjonalnym, amatorskim, ale chce się trzymać standardów jakichś takich, jakie panują, czyli 100 RGB na przykład, żeby ustawiać kolory elegancko, bo jak zrobimy na sRGB 100% grafikę, film zmontujemy, obrobimy, to na 120 on tam będzie soczyście, elegancko, taki niemal nie wiem, HDR, taki kontrast super wyglądał. Ale jak obrobimy, żeby było elegancko na 120 RGB, załączymy na 100 RGB, one będą blady, będzie byle jakie te zdjęcie. Czy grafika. Taka wypłowiała będzie. I na to trzeba po prostu uważać, z tym trzeba się liczyć. Oczywiście w internecie nie ma standardu, z tego powodu, że każdy montuje na YouTubie na czym ma, jak ma, więc wiadomo o co chodzi. Oczywiście, tak jak mówiłem, macie w opisie listę kompatybilności gier. Tak, dodatkowo dołączyłem link do strony, do dodatkowej aplikacji, która potrafi uruchamiać inne gry. Niektóre gry, które nie mają takiej obsługi, 21/9. Tym aspektem tutaj się nie zajmowałem, bo tam macie dokładnie tekstowy poradnik z aplikacją, z listą gier, które są obsługiwane, wspierane. Nawet tam jest parę klasyków eleganckich. I taki tip, jak go sobie otworzycie w Edge'u, tą stronę w Edge'u, możecie nacisnąć ikonkę tłumaczenia na język polski i macie elegancko poradnik w języku polskim. Nie musicie z języka angielskiego znać i tam krok po kroku instrukcję wykonacie i to zadziała, działa to. Czytałem różne opinie, tak, ludzi. Ja akurat nie miałem dostępu do tych gier z listy, więc tym się na razie nie zajmowałem i nie poruszałem tego tematu w tym materiale. W przyszłości może się tym kiedyś zajmiemy. Bo jest ciekawy temat, myślę, że godny zgłębienia. Ok, to na razie, cześć, pa, zostaw łapę, zasubskrybuj mój kanał.